Witam Was i na Wasze zdrowie. Dzisiaj kolejny temat, co bardzo dawno lat temu ludzie robią i reszta on mówił. Witam Was, tak jest. Dzisiaj taki troszeczkę całkiem inny temat, taki do przemyślenia, ponieważ niedawno odkryto coś ciekawego, udało się to potwierdzić nawet badaniami naukowymi, a mianowicie odkryto, dlaczego imperium, właściwie takie wysoka cywilizacja, i odkryto, czemu imperium chetyckie upadło, ponieważ tutaj było wiele teorii, które tam mówiły, że może jakieś tam inne ludy ich po prostu najechały, jakieś nieznane, przeróżne teorie. Jednak teraz udało się to potwierdzić, co mianowicie się stało. Było to w roku 1198 przed naszą erą. Się to tak mniej więcej zaczęło, koło tego wszystkiego. W tym czasie poupadało też jeszcze parę innych imperiów, ponieważ jeszcze tam imperium asyryjskie upadło, w Egipcie też poupadało i wiele jeszcze innych poupadało w tym czasie. I pewnie zastanawiacie się, ale co to ma za związek, co mi to da dzisiaj? Mianowicie, no, da nam to pewną taką małą informację, ponieważ przyczyna, dlaczego ich cywilizacja klękła, jest dość ciekawa, a mianowicie wystąpiły u nich bardzo wielkie zmiany klimatyczne. Tak jest, nastąpiła bardzo wielka susza, po prostu nie byli w stanie nic wyhodować, nie byli też połączeni bezpośrednio z portem, żeby mogli cokolwiek importować do siebie. Państwo nie miało podatków, ponieważ no wiadomo, nikt nic nie produkował, więc nie mieli podatków, no więc przestali płacić też i swoim żołnierzom i tak dalej, więc ci zaczęli dezertować do innych miejsc, gdzieś się oddalali, coraz więcej ludzi zaczęło też to opuszczać, aż to w końcu wszystko upadło. I tak było podobnie też z innymi właśnie tymi cywilizacjami wtedy, że tak się to podziało. Ale do czego dążę? Ponieważ punkt jest bardzo ciekawy. Zmiany klimatyczne, moi drodzy, w roku 1198 przed naszą erą. No cóż, tam nie było samochodów, tam nie było samolotów, tam nie było fabryk, niczego, nic nie było, żadnej ani telefon, wielkich fabryk, nic takiego nie było. Więc co tam tak napuszczało tyle tego CO2, które tak po prostu tam ociepliło im, pozmieniało im ten cały klimat. No, i to odkryto właśnie teraz niedawno, odkryto to dzięki właśnie drzewom jałowcowym, ponieważ one potrafiły tam dożyć nawet i 700 lat i później właśnie gdzieś znaleziono i wyczytano to właśnie w tych takich kręgach, które są na drzewie, ponieważ na tym można bardzo fajnie to odczytać. Jak się pojawia jakieś problemy w klimacie się pojawiają, to wtedy te drzewa zaczynają inaczej rosnąć, gorzej rosną i widać to w tych właśnie kręgach, że tu w tym czasie wystąpiła ogromna susza. I dzięki tym drzewom udało się to po prostu odkryć, że były po prostu zmiany klimatyczne, które miały właśnie w tym czasie i nie było żadnej tam wielkiej fabryki, ani nic innego, ani samochodów i tak dalej, więc jak widać, takie rzeczy po prostu występują na Ziemi non-stop, ale no, czasami próbuje się winę zrzucić oczywiście na ludzi. I dlaczego? Ponieważ jak jesteś winny, no to musisz zapłacić, nie? Także jak nie wiesz, o co chodzi, podążaj za pieniądzem. To jest przede wszystkim takie bardzo ciekawe, czego się warto trzymać, ponieważ podążając tą drogą, to bardzo często można znaleźć taki bardzo świeży przykład, który teraz też występuje, to znowu próbują wprowadzić nowe prawo jazdy B+ na samochody o masie powyżej 1800 kg, już nie będziesz mógł ich jeździć na zwykłe B, będziesz musieć robić nowe prawo jazdy, bo chcą się pozbyć większych samochodów, żeby zostały same małe samochody, no tylko gdzieś po prostu coś chyba tam, no nie trybią chyba te zębatki w tych głowach tam u nich, no bo automatycznie skreślili już sobie elektryczne auta, bo tam prawie każde ma 2,5 tony. Przez to, że właśnie są te ciężkie akumulatory, więc kto będzie chciał sobie kupić teraz elektryka,
jak będzie musieć za chwilę robić do niego dodatkowe prawo jazdy, żeby w ogóle mógł nim jeździć. Także no widać, że to nie ma sensu za bardzo. A drugi strzał to sobie też Holandia fajnie w kolano strzeliła teraz elektrykami, bo najpierw dawali ludziom, kupcie, będziecie mieli mniej podatku, bo oni tam płacą podatek od wagi auta w Holandii, czyli im cięższe, tym więcej muszą płacić. I to są dość spore kwoty, jeżeli chodzi o samochody tam, co się płaci miesięcznie, to wcale nie jest mało, szczególnie jak jest ciężki samochód, a teraz od 1 stycznia przyszłego roku wywalili im to i teraz wszyscy ci, co będą mieli elektryka, będą ostro za niego płacić, ponieważ no one są ciężkie, a tam to idzie na wagę, bo tak jak mówię, no to tak 2,5 tony leciutko ma takie auto, bo te akumulatory są takie ciężkie. Więc no, też zrobili fajny strzał tam w to, ale w sumie może nawet i lepiej, nie? następna rzecz. Co jest bardzo potrzebne na produkcję akumulatora, samochody. Pierwsza rzecz, i to jest dla mnie bardzo hipokryt. Król z Holandii, on mówił, i to było na Prinsjesdag, hij heeft zijn excuses aangeboden voor de slavernij die de Nederlanders toen der tijd gedaan hebben. Przeprosił po prostu za to, że uczestniczyli w niewolnictwie kiedyś tam, jakiś tam okres czasu temu i że to tam troszeczkę wspierali, czy jakoś tak, ja się do końca nie znam na tym, ale tak mniej więcej to było. To chodzi od VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, to nie musisz tłumaczyć, ale teraz jest tak samo niewolnictwo na młode, małe dzieci w Afryce. W Holandii jest zabronione na dzieci, oni robią pracę. Tak, no. I po co? Bo to jest... A tam pracowałem, znaczy może wytłumaczę, o co ci chodzi, bo pewnie już nikt nie wie, o co chodzi, bo nie powiedziałeś, o co chodzi. Nie, ale jest Oni tak... pracują dzieci właśnie bardzo często w tych kopalniach w Afryce, które są potrzebne materiały, żeby wytwarzać właśnie te akumulatory. Typowo do takich pojazdów elektrycznych, ponieważ tam to jest wydobywane stamtąd bardzo dużo, no i jak wiadomo, tam dzieci pracują w tych kopalniach i z jednej strony no chodzi o to, nie, że po prostu no tu przeprosił za niewolnictwo, ale tu popiera samochody elektryczne, które dalej są robione niestety, ale no w taki mały, lekko niewolniczy system troszeczkę tutaj. Dla mnie to jest masakra, to jest tak samo. Na przykład w Holandii. Ja tylko mówię o Holandii, a reszta świat, co oni robią tam? Oni robią. Najpierw oni chcą zlikwidować małe gospodarstwo, gdzie są krów, parę krów od 5 do 10, 20. To już jest robione. Później znowu ten cały cyrk, oni chcą tam buduj megastalen. Hoe achterlijk kun je zijn? To teraz takie wielkie, najpierw polikwidowali małe gospodarstwa, ile się dało, a teraz będą budować takie ogromne stajnie po to, żeby było mniej dwutlenku węgla, metanu i tak dalej. No wiadomo, o co chodzi, po prostu trzeba zniszczyć małe gospodarstwa, żeby mieć to wszystko w ręce, w kontroli, w fabryce dużej, to wszystko produkować, w tym jest największy cel. Znaczy najpierw puści się pierdołę, żeby tam małe gospodarstwa albo trują, zanieczyszczają, ale za chwilę postawimy ogromną stajnię i wszystko będzie dobrze. Już nie będzie mniej zanieczyszczać. Ale to jest wszystko, w 3 miesiące to jest robione. Tak, tylko pomyśleć, że te zwierzęta będą miały dużo gorzej niż miały wcześniej. Tak. W takich stajniach, bo wiadomo jak to tam w takich dużych wygląda, to już tam idzie wszystko masowo, a tutaj jednak ktoś to miał przy domu, no to jednak troszkę inaczej o to dbał, widziały więcej tam na zewnątrz, trawy i wszystkiego się mogły paść, no to już będą mogły zapomnieć o takim czymś. Także no cóż, co ja tu będę więcej komentować? Kto ma główkę włączoną, ten sobie sam poskłada co do kupy. Dobra, my kończymy. Starczy na dzisiaj, bo musimy znowu iść, bo jeszcze mamy trochę do porobienia. Także tyle na dziś. Trzymajcie się, hej i pozdrawiamy z Budapesztu. Do następnego razu. Co wy robicie dla tej informacji, która już była
mówione przez nas. Szukajcie sam w internecie. Szukajcie sam na YouTube, na TikTok, innych kanałów, co jest naprawdę grane Tak. na cały świat, bo my, normalni ludzie, kiedy jesteśmy na autostradzie, prawie każdy od nas ma kamerę montowana na samochód. Używajmy tę kamerę, to też jest bardzo ważne. Pa!